Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale i zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj proponuję upiec pyszną babę drożdżową z nadzieniem orzechowym. Jest naprawdę bardzo smaczna, puszysta i delikatna. Idealna baba drożdżowa do popołudniowej kawy, herbaty bądź też na kolację do mleka. Jest naprawdę bardzo smaczna. Do przygotowania ciasta będę potrzebować 250 g mąki pszennej, 125 ml ciepłego mleka, 2 żółtka, 1 całe jajko, 3-4 g suchych drożdży, czyli 2 płaskie łyżeczki, szczypta soli, pół łyżeczki otartej skórki pomarańczowej. Ja mam skórkę pomarańczową w cukrze, ale może być też świeżo otarta. Około 3 łyżeczek cukru i 2 łyżki oleju bądź 30 g rozpuszczonego masła. Do nadzienia będę potrzebować 2-3 łyżki miodu, 150 g orzechów włoskich startych w młynku do orzechów lub zmielonych na taką grubszą kaszę, trochę żurawiny suszonej lub rodzynków i do tego jeszcze 2 białka. Najpierw zrobię rozczyn, żeby sprawdzić, czy drożdże są żywe. Do drożdży wlewam kilka łyżeczek mleka. Suche drożdże można zastąpić drożdżami świeżymi, wówczas będzie nam potrzeba 12 g drożdży świeżych. Do mleka i drożdży dodaję łyżeczkę cukru, mieszam, mąkę przesiewam i dodaję do drożdży tak około 1,5 łyżeczki przesianej mąki. Mieszam. Dzięki temu zrobi się masa gęstości śmietany i będzie można łatwiej zaobserwować, czy drożdże są żywe i czy ładnie pracują. Tak przygotowany rozczyn zostawiam na około 15 minut. Po 15 minutach widać, że drożdże ładnie pracują, masa jest pienista, zrobiła się taka sztywna i to znaczy, że drożdże ładnie spulchnią ciasto. I teraz mogę już przygotowywać ciasto. Do mleka dodaję żółtka i jajko. Dodaję rozczyn. I 2 łyżeczki cukru. Mieszam jajka z mlekiem i dodaję pół łyżeczki skórki pomarańczowej. Przepis na skórkę pomarańczową w cukrze znajdziecie na moim kanale, link podam w opisie. Tak przygotowane mleko z dodatkami wlewam do mąki i dodaję szczyptę soli. Mieszam najpierw łyżką. A następnie mikserem z hakowatymi końcówkami. Można też oczywiście użyć miksera planetarnego. Gdyby ciasto było za gęste, wówczas można dodać łyżkę lub 2 łyżki mleka. Ciasto mam już wymieszane i dodaję teraz 2 łyżki oleju. Olej można zastąpić rozpuszczonym masłem. Ja wolę ciasto drożdżowe na oleju z tego powodu, że następnego dnia jest bardziej puszyste i delikatniejsze niż ciasto pieczone na maśle.
Ciasto mam już wyrobione i teraz na łopatkę wylewam około pół łyżeczki oleju. Ciasto i miskę smaruję teraz olejem. Tak przygotowane ciasto przykrywam folią i zostawiam do wyrośnięcia w ciepłym miejscu na około 1,5 do 2 godzin. W międzyczasie, kiedy ciasto mi wyrasta, przygotuję nadzienie. Do garnuszka przelewam 2 białka i lekko je rozbijam. Nie trzeba ich ubijać na sztywno, wystarczy je po prostu rozbić, żeby nie tworzyły się takie kluski. Do rozbitych białek dodaję łyżkę miodu. Ilość miodu oczywiście dostosujecie do własnego gustu. Jeżeli chcecie, żeby nadzienie było bardziej słodkie, to po prostu trzeba tego miodu dodać trochę więcej. Ja na razie dodałam 1 łyżkę i teraz wsypuję orzechy. Mieszam orzechy z białkami i próbuję, czy masa jest odpowiednia na słodkość. Dodaję jeszcze łyżkę miodu. Mieszam i masę mam już gotową. Odstawiam ją teraz na bok. Żurawinę posypię po prostu po rozsmarowanej masie orzechowej. W międzyczasie, kiedy ciasto mi rosło, przygotowałam sobie formę, posmarowałam ją masłem i wysypałam mąką. Moja forma ma średnicę około 20 cm i wysokość około 13 cm. Ciasto ładnie mi wyrosło. Jest delikatne, puszyste. Stolnicę posypuję lekko mąką i wykładam ciasto. Ponieważ miska była posmarowana olejem, ciasto bardzo ładnie wyszło. Teraz rozciągam ciasto delikatnie na placek wielkości około 40 na 20 cm. Przygotowane nadzienie orzechowe rozsmarowuję cienką warstwą i posypuję żurawiną. Zwijam ciasto w rulonik. Ciasto jest bardzo delikatne, plastyczne i bardzo łatwo się z nim pracuje. Sklejam brzeg ciasta. Jeszcze lekko posypuję stolnicę mąką, żeby ciasto się nie przyklejało. I tak przygotowaną roladę przecinam wzdłuż na pół. Z jednego końca zostawiam niedocięty fragment. Dwie połówki rolady zaplatam w warkocz.
przecinam koniec, który był niedocięty. I tak przygotowany wieniec wkładam do formy. Ciasto w formie smaruję lekko olejem, żeby w czasie wyrastania nie podsychało i dzięki temu ciasto po upieczeniu będzie mięciutkie na wierzchu. Przykrywam folią i zostawiam do wyrośnięcia. Po około 40 minutach ciasto jest już wyrośnięte i teraz smaruję je z wierzchu mlekiem. Tak przygotowane ciasto wstawiam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na około 40 minut, aż będzie ładnie rumiane na wierzchu. Ciasto już mam upieczone. Moje ciasto już przestygło, babka jest teraz tylko lekko ciepła i mogę ją wyjmować na talerz. Jeżeli babka nierówno wyrośnie i kołysze się na talerzu, wówczas trzeba po prostu ściąć małe fragmenty górek, które nam się zrobiły na cieście. Wystarczy ściąć 2 małe garbiki i już babka ładnie nam stoi na talerzu. Tak przygotowaną babkę można posypać cukrem pudrem lub tak jak ja dzisiaj polać lukrem. Lukier przygotuję z cukru pudru i soku cytrynowego. Zamiast soku można też użyć mleka lub na przykład śmietany. Można też taką babkę polać oczywiście czekoladą. Smaruję babkę lukrem. I posypuję kandyzowanymi owocami i babka jest już gotowa do podania. Ciasto jest delikatne, miękkie i puszyste. W babce jest sporo nadzienia orzechowego. Po rozerwaniu kawałka widać, że ciasto jest naprawdę puszyste i delikatne. Jest bardzo ładnie wyrośnięte i bardzo smaczne. Delikatna babka drożdżowa z orzechami. Taka babka drożdżowa jest bardzo smaczna, idealna do popołudniowej kawy, herbaty lub do mleka. Doskonale sprawdzi się też jako świąteczna baba wielkanocna. Dziękuję za oglądanie mojego filmu, zapraszam na następny. Do zobaczenia.